Halo, halo. Tak, teraz jeszcze raz. Aha, dobra. Tak. Cześć, nazywam się Janek Pluta i jestem obecnie CTO i co-founderem Therapify. O tej firmie opowiem trochę więcej później w trakcie mojej prezentacji. Mój background w IT zaczął się od programowania aplikacji mobilnych na Androida, po czym rozszerzyłem mój stack technologiczny również o technologie webowe, backendowe. Byłem również przez chwilę testerem. Moje ulubione technologie to jest cały ekosystem Kotlina i Google Cloud. Cenię go głównie za to, że pozwala mi bardzo szybko weryfikować moje założenia, tworzyć nowe produkty. No i bardzo dobrze sprawdza się również w projekcie, który obecnie tworzę, czyli startupie, którego jestem co-founderem. Na wolnym czasie interesuję się wieloma rzeczami, staram się dużo dowiedzieć na temat tego, jak działa świat, jak działa ciało ludzkie, głowa. Biorę udział w różnych eksperymentach. Jeżeli znacie jakieś, to chętnie zostanę jego królikiem doświadczalnym. No i co? Tak. Moja kariera w IT zaczęła się około 2015 roku i ja studiowałem automatykę i robotykę, no ale moja kariera potoczyła się dosyć niekonwencjonalnie, ponieważ praktycznie do obrony pracy inżynierskiej nie miałem za bardzo kontaktu z branżą IT, nie programowałem, nie wiedziałem w ogóle, czy to jest dla mnie. I jednocześnie też w tym czasie, kiedy studiowałem, to zaczęła się taka duża moda na startupy, powstawało dużo meetupów, na których pojawiały się kolejne startupy i ich success stories i ja się tak zacząłem tym interesować i zastanawiałem się, co tu zrobić, żeby robić własny startup. No i okazało się jednak, że żeby robić własny startup albo w ogóle dołączyć do jakiegoś startupu, trzeba mieć pewne konkretne umiejętności, czy to programowania, czy sprzedaży, marketingowe. No i jak tak przeanalizowałem sobie, to okazało się, że w zasadzie to nic specjalnie nie umiem, żeby dołączyć do takiej firmy, więc zacząłem się zastanawiać, co mogę zrobić, żeby w pewnym momencie już móc to robić. No i tak analizując to, znając ludzi, którzy pracują w startupach, tak zorientowałem się, że no jest wielu mądrzejszych ludzi ode mnie, którzy nie wiem, lepiej radzą sobie ze sprzedażą, z marketingiem. No ja miałem jakiś background w IT, studiowałem to, więc pomyślałem sobie, że może zacznę od tego, nauczę się trochę więcej na temat programowania, może mi się spodoba. No i na to poświęciłem kilka miesięcy po inżynierce, no ponieważ zawsze lubiłem używać aplikacji mobilnych, robiłem moją inżynierkę z aplikacji mobilnych, no to postanowiłem, że w tym kierunku pójdę i zobaczę, co się stanie. No i tutaj też historia zatacza koło, ponieważ pierwsza firma, która zdecydowała się mnie zatrudnić, miała tutaj siedzibę właśnie tam i z okna firmy codziennie widziałem tą barkę. Więc pierwszym startupem, nie startupem, firmą, która mnie zatrudniła, był taki software house, nazywał się Mobiltech. Był to dosyć niszowa firma, miała swoich klientów, którzy już tam od paru lat mieli swoje aplikacje mobilne i też pojawiały się nowe projekty. No i ja miałem takie szczęście, że dołączyłem do tej firmy jakby na zastępstwo, bo bardziej doświadczony deweloper, który miał dołączyć do firmy, na którego były zakontraktowane projekty, nie zdecydował się, no więc ja byłem w drugiej w kolejce i dlatego mnie zatrudnili jako dewelopera bez doświadczenia. No i tak po prostu z potrzeby od razu rzucono mnie na głęboką wodę. Więc miałem okazję pracować nad kilkoma projektami, zarówno istniejącymi dla różnych branż, dla branży bankowej, dla branży podróżniczej, dla branży retail. No i nabrałem mojego pierwszego doświadczenia i tak w pewnym momencie zaczęło mi się wydawać, że już wszystko wiem na temat robienia aplikacji mobilnych, że już mogę robić coś na własną rękę, że już mogę działać w startupach. No, praca w Software House miała też swoje zalety, ponieważ jeszcze studiowałem, miałem dosyć elastyczne godziny pracy, nie było specjalnie nadgodzin, więc mogłem jeszcze trochę postudiować, trochę się poorientować, co w trawie piszczy. I niestety problem był taki, który zacząłem zauważyć, to było to, że
nie miałem zbyt dużego wsparcia merytorycznego. Jako niedoświadczony deweloper, no, potrzebowałem trochę więcej mentoringu, trochę wydawało mi się, że nie znam dobrych praktyk, nie wiem, no, wiele rzeczy po prostu musiałem googlować, to wtedy się dowiedziałem, że to też jest podstawa fachu. No ale wydawało mi się, że nie mam za bardzo wpływu na to, co się dzieje i w firmie, w technologie, jakie są używane, wydawało mi się, że są one przestarzałe i zacząłem szukać czegoś innego. Najlepiej startupu. No i tutaj pojawiła się na horyzoncie taka firma, startup, który był założony przez Polaka, który wyemigrował do Australii i wrócił tutaj, żeby rozwijać software dla swojego startupu. Współpracowałem z nim w ramach konferencji, którą organizowałem na AGH-u, no i tak kiedy dowiedziałem się, że jest do zrobienia aplikacja mobilna w tym startupie, no to postanowiłem, czemu nie, skoro się na tym już tak dobrze znam, no to wbijam w temat. Ciągle to psuję. No i to, co mi się bardzo podobało wtedy, to było to, że trafiłem do takiego międzynarodowego środowiska, że perspektywy są takie duże, że tutaj już za chwilę ten startup odpali w kosmos i wszystko będzie super, a ja będę gdzieś na plaży na Bahamach sobie spijał śmietankę z tego. No niestety rzeczywistość zweryfikowała te moje założenia, bo okazało się, że kiedy ja dołączyłem do tej firmy, to tam zespół był w przebudowie, bardzo dużo deweloperów odeszło i w zasadzie on budował się od nowa, ten zespół, więc dużo więcej rzeczy było do zrobienia niż tylko te aplikacje mobilne. Więc tak trochę z musu, a trochę też z chęci zacząłem zajmować się różnymi rzeczami. Byłem tam zarówno testerem, jak i web developerem, trochę pracowałem przy backendzie. No i też jako taka firma, która reklamowała swoje usługi, reklamowała się wśród deweloperów, też jeździliśmy na różne konferencje, to też mi się bardzo podobało, wydawało mi się, że to jest to, co powinienem robić, żeby się rozwijać dalej. No i ostatecznie też zacząłem robić tą aplikację mobilną. No i najpierw powstała aplikacja na Androida, potem zacząłem robić aplikację na iOS-a. No ale niestety okazało się w pewnym momencie, że to już nie jest priorytet i że tak jakby nasza współpraca zaczęła trochę gasnąć, gdzie ostatecznie się z tą firmą rozstałem. No i to było też pierwsza lekcja z tego, jak się pracuje w startupach, gdzie tak naprawdę trzeba się z tym pogodzić, że w pewnym momencie mogą się zmienić priorytety, klienci mogą tak naprawdę nie chcieć jakiejś funkcjonalności, trzeba swoją pracę wyrzucić do kosza i zaczynać od nowa. I ja wtedy nie za bardzo też to rozumiałem, też pewne decyzje, które founderzy podejmowali w tej firmie, były dla mnie niezrozumiałe, tak nie czułem takiej stabilizacji, nie wiedziałem w ogóle, czy to jest tak jak powinno być, czy tak jak nie powinno być. No i tak zacząłem się zastanawiać, czy to tak naprawdę, czy ja wszystko wiem o tym, jak budować te produkty, budować startupy czy aplikacje mobilne. No tutaj zaletą było na przykład na pewno to, że ja jednak uczyłem się, popełniałem te moje błędy za czyjeś inne pieniądze, tak mówiąc bez ogródek, no bo zarówno founderzy startupu, jak i ja mieli pewne, no popełniali te błędy i ja w zasadzie bez większego bólu to mogłem to przeżyć, bo po prostu byłem młodym programistą, który nie miał zbyt wielkich zobowiązań i to była dla mnie pewnego rodzaju zabawa. No ale z drugiej strony ten brak sprecyzowanego planu, jak ta firma powinna się rozwijać, też częste zmiany tej strategii sprawiały, że czułem taką niepewność, nie wiedziałem w ogóle, czy to, co ja umiem, jest w porządku, czy to jest mój problem, że w firmie nie idzie, czy to jednak jest problem samej firmy, samej w sobie. No i też czułem taki brak wsparcia merytorycznego wciąż w tym, żeby się dalej rozwijać, żeby rosnąć jako deweloper, jako przyszły przedsiębiorca. Więc w momencie, kiedy ja skończyłem współpracę z tą firmą, miałem pewne wymagania co do tego, w jakiej firmie chcę w przyszłości pracować. Czyli na pewno to miał być projekt, który był na bardziej zaawansowanym etapie, był bardziej stabilny. Na pewno zespół, do którego chciałem dołączyć, powinien być bardziej doświadczony, dawać mi więcej wsparcia też, pomagać mi nadrobić zaległości, które wydawało mi się, że w tym momencie nabrałem w stosunku do kolegów, którzy szli taką bardziej utartą ścieżką jako programiści.
chciałem, żeby w końcu zacząć pracować na takim produkcie, który działa, który autentycznie ma klientów, sprzedaje się, gdzie problemy, które ja rozwiązuję, są w zasadzie problemami użytkowników, a nie jakimiś wymyślonymi rzeczami, które dopiero może w przyszłości będzie można zweryfikować z klientami. Więc trafiłem idealnie, ponieważ trafiłem wtedy do Talixo. To jest startup, który buduje taką platformę przejazdów biznesowych, typu na przykład transfery z lotnisk do hoteli, do jakichś centrów konferencyjnych. I to była polsko-niemiecka firma, finansowanie było dosyć stabilne, był duży, zgrany zespół mobilny, do którego dołączyłem. I tam właśnie przygotowaliśmy się do wypuszczenia kolejnej wersji aplikacji. No i to też z mojej perspektywy był bardzo dobry ruch, ponieważ wyzwania, które tam miałem, no bardzo odpowiadały temu, czego potrzebowałem i też nacisk na jakość, na dobre praktyki, no to było to, czego właśnie wtedy potrzebowałem. I tak było przez kilka miesięcy, bo też w trakcie pracy w takiej trochę większej firmie zauważyłem, że jest możliwość podejmowania jakichś własnych inicjatyw, możliwość w pewnej mierze realizowania własnych celów, ale zawsze czułem, że to jest trochę ograniczone, że jednak trochę się oddalam od tego, co chciałbym robić, czyli takiego realnego wpływu na to, jaki jest produkt, jak działa biznes. Próbowałem to robić, ale problem był taki, że biuro takie biznesowe tej firmy było w Niemczech, więc nawet jeżeli tam próbowałem się dostać, tam się pojawiałem, to było dosyć rzadko, no bo to nie było takim standardem, że deweloperzy jeżdżą chętnie do Berlina i tam się angażują w rozwój całego biznesu. No więc tak zacząłem odczuwać taki niedosyt. No ale zawsze w tych projektach, zarówno w tym poprzednim, jak i w tym, miałem też taką odskocznię od tego, ponieważ też realizowałem projekty po godzinach. I te projekty to były projekty głównie non-profit i ten najważniejszy projekt, który wtedy robiłem, przerodził się w biznes, który robię teraz. Tak, ale to mogę zacząć od plusów. I mniej więcej wtedy, kiedy zacząłem pracować w tym pierwszym startupie, też znalazłem taką organizację, może też kojarzycie, w ramach koła BIT na AGH-u, nazywa się Idea Factory, gdzie każdy może przyjść, zaproponować swój projekt i zebrać naokoło tego studentów informatyki, którzy zaangażują się w rozwój tego projektu. Ja tam dołączyłem z paru powodów. Między innymi dlatego, że chciałem sprawdzić, czy tak naprawdę te umiejętności, które posiadam dotychczas są przydatne, czy mogę się jakoś zaangażować w realny projekt i jakoś go pchnąć do przodu. No i okazało się, że tak było, że zostałem mentorem deweloperskim tej organizacji i tak poznałem mojego wspólnika Łukasza, z którym zaczęliśmy pracować nad aplikacją wspierającą zdrowie psychiczne. I to był najbardziej udany projekt, który powstał w tych latach w tej organizacji. My zaczęliśmy od takiej prostej aplikacji, która pomaga pracować nad swoim zdrowiem psychicznym, taki dzienniczek nastroju. I razem ze studentami działaliśmy nad tym, no to było prawie 2 lata. I te spotkania odbywały się po godzinach. Zwykle to było tak, że w tych biurach tych firm, w których ja pracowałem, po godzinach ja załatwiałem, że spotykaliśmy się tam i pracowaliśmy nad tymi projektami. I co? No i niestety spotkaliśmy się z paroma problemami po drodze, pracując w ten sposób, bo tutaj mieliśmy do czynienia ze zmiennym zaangażowaniem członków. Czyli studenci, no wiadomo, jak to studenci mają swój cykl, mają swoje semestry, egzaminy i tak dalej. No i tak, pomimo tego, że przez ten projekt przewinęło się kilkadziesiąt, może nawet 100 młodych programistów, no to tak naprawdę tylko kilka osób tak realnie się angażowało przez dłuższy czas i tak udowodniło swoje zaangażowanie. Więc to trochę nam krzyżowało szyki, jeżeli chodzi o jakieś planowanie tego, kiedy my w zasadzie pójdziemy, wydamy tą aplikację, kiedy my w zasadzie zaczniemy mieć pierwszych użytkowników, no bo ciągle coś wychodziło, ciągle coś nam przeszkadzało. I przez to się powoli rozwijaliśmy. Myśleliśmy, że to jest tylko dlatego, że ci studenci są tacy zmienni, ale no też z drugiej strony my nie mieliśmy na to specjalnie planu. My chcieliśmy po prostu tą aplikację wypuścić i tyle. No i zaczęliśmy się w pewnym momencie trochę też zderzać z inną ścianą, bo ta praca po godzinach jednak nas bardzo dużo kosztowała czasu, sił i wyglądało to mniej więcej tak.
że po godzinach my pracowaliśmy w coraz większym zespole, coraz więcej było problemów, coraz więcej rozwiązywaliśmy różnego rodzaju kwestii organizacyjnych, te aplikacje się robiły albo nie robiły. I to angażowało bardzo dużo naszego czasu. No i potem to jest zdjęcie z jednego ze spotkań w mojej ówczesnej pracy, gdzie ja po prostu zasnąłem na tym spotkaniu w bardzo małym gronie i no bo po prostu praca w ten sposób na takie 2 etaty była czymś zbyt wielkim. I moi wspólnicy, bo w międzyczasie dołączył do nas Damian, jako trzeci główny założyciel tego projektu, no zdecydowaliśmy, że powinniśmy albo zamknąć ten projekt, albo zacząć go robić na poważnie. No i tak nadszedł początek roku 2019, gdzie zdecydowaliśmy, że idziemy na swoje i w tym momencie porozumieliśmy się z najbardziej zaangażowanymi programistami w tym projekcie. Zaczęliśmy dokładnie rozpisywać to, co należy zrobić, jak powinien wyglądać harmonogram. No i powoli jeden po drugim zaczęliśmy przechodzić odchodzić z etatu i zaczynać pracę tylko nad tym biznesem. No i zaczęło się od tego, że zbootstrapowaliśmy, czyli za własne środki stworzyliśmy MVP naszej aplikacji. Okazało się, że to jednak pochłania dużo pieniędzy, nasze oszczędności zaczęły się kurczyć, a z drugiej strony, bo jednocześnie musieliśmy płacić programistom, a z drugiej strony sami nie mieliśmy środków, żadnych przychodów, więc w pewnym momencie zaczęliśmy patrzeć na to poważnie i zaczęliśmy szukać inwestora. No i wtedy dowiedzieliśmy się, czym się te startupy, bo okazało się, że ci inwestorzy wcale nie są tacy chętni, żeby w nas zainwestować, że najpierw to potrzebują widzieć gotowy produkt, działający, mający użytkowników, najlepiej płacących, a tak naprawdę na taką ideę, która się dopiero gdzieś tam tworzy, mało kto był skłonny się zdecydować. Doszło nawet do tego, że los nam przeszkadzał, bo w pewnym momencie już mieliśmy gotową umowę na stole, inwestora, który miał w nas zainwestować i zapewnić nam kilka miesięcy dalszego rozwoju. No i kilka dni przed podpisaniem umowy on umarł. No i tak doszli z takimi problemami. Jednak doszliśmy do końca roku. W międzyczasie znaleźliśmy jednego inwestora, który w nas uwierzył, pożyczyliśmy trochę pieniędzy i wtedy znaleźliśmy się na Łotwie. Trafiliśmy tam dosyć przypadkowo, ale trafiliśmy do bardzo dobrego programu akceleracji, czyli fundusz inwestycyjny, jednocześnie inwestując trochę grosza, dokłada też wsparcie mentorów, którzy przekazują dokładnie taką wiedzę, którą potrzeba, żeby z tym startupem na takim początkowym etapie rozwoju zajechać do kolejnych etapów. No i to był dla nas strzał w dziesiątkę, bo my tego bardzo potrzebowaliśmy, bardzo nam to ustrukturyzowało naszą strategię, to w jaki sposób się komunikujemy, jak dalej budować ten nasz produkt, żeby on był przydatny i żeby coraz więcej ludzi z niego korzystało. No i w momencie, kiedy już mieliśmy trochę tego kapitału, to zaczęliśmy też powiększać nasz zespół. Do aplikacji mobilnej, która była pierwotną sercem naszego projektu, dołączył również system, cała platforma webowa. Zaczęliśmy tam dodawać kolejne funkcjonalności, takie jak rozmowy wideo, płatności, kalendarz, więc to się zaczęło robić takim całym hubem do tego, żeby to zdrowie psychiczne wspierać. No i docieramy teraz do lekcji, bo pójście na swoje i rozpoczęcie pracy nad startupem wiązało się z tym, że jednak trzeba było bardzo szybko przejąć pełną odpowiedzialność za to, co robimy. Czasami to wyglądało tak, że ja wyglądałem mniej więcej tak. To jest postarzone zdjęcie w takiej aplikacji FaceApp, ale byłem niedaleko tego, tak samo jak moi wspólnicy. A z drugiej strony zaraz się na przykład pojawiała jakaś konferencja, na której dostawaliśmy nagrodę, albo nagle bardzo dużo użytkowników zaczęło z nas korzystać i wtedy było super. Czyli taki roller coaster, który nam ciągle towarzyszył. No i na przykład mi to bardzo odpowiadało, bo ja w końcu znalazłem takie miejsce, w którym mogę się dużo uczyć, mogę wypełniać misję, którą sobie założyliśmy, i dawało mi to bardzo dużą satysfakcję, też ja w końcu czułem, że ja tak naprawdę, nie marnuję czasu, który mam, ale to też miało swoje konsekwencje, bo jednak mając ograniczone środki, trzeba jednak zbudować tą firmę.
Więc jeżeli nie stać nas na to, żeby zatrudnić osoby, które za nas wykonają pewne czynności, musimy je wykonywać sami. Więc nagle się okazuje, że na przykład na takie programowanie, nie wiem, zostaje 50% czasu, a może 30%. No i to była bardzo duża inwestycja czasu. Bardzo musieliśmy wtedy mocno ograniczyć zarówno nasze wydatki, nasze życie prywatne. No z pomocą przyszedł nam tutaj COVID, no bo jednak dużo tutaj się pozamykało takich elementów życia, które dotychczas były normalne, trudno było w ogóle się z tym rozstać. No nam to bardzo służyło, bo my pracowaliśmy wtedy zdalnie, nie mieliśmy biura, właśnie tutaj jeszcze wrócę. Na przykład przez chwilę pracowaliśmy z pokoju w moim mieszkaniu, zwykle to był jakiś Starbucks lub jakieś inne kawiarnie. No więc trochę nam tutaj to przyszło z pomocą. No ale jednak rozumiem też, że to może być nie dla każdego, bo jednak ten rollercoaster bardzo się mocno odbił też trudno to powiedzieć, ale na naszym zdrowiu psychicznym, no bo jednak to jest bardzo męczące, żeby tak przez kilkanaście miesięcy w zasadzie orać na ugorze i nie wiedzieć, czy to się uda, czy to się nie uda, czy za chwilę mi się pieniądze nie skończą, czy będę miał za to zapłacić moim pracownikom. No ale wyszliśmy z tego, no i po kilkunastu miesiącach mamy tego efekty, bo Therapify teraz to jest SaaS-enabled marketplace, czyli to jest taka platforma, gdzie z jednej strony mamy wyszukiwarkę psychoterapeutów, gdzie ktoś, kto potrzebuje pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, może znaleźć takiego specjalistę odpowiedniego do swoich potrzeb, albo skorzystać z naszego asystenta, ludzi, których my zatrudniamy, żeby prowadzili takie konsultacje pomagające wybrać. A z drugiej strony my dla tych psychoterapeutów, którzy są u nas zarejestrowani, mamy cały zestaw narzędzi, których oni potrzebują po to, żeby swoją praktykę prowadzić efektywnie. Więc to już jest całkiem duży system. Mamy całkiem sporo już użytkowników, bo w naszym systemie zarejestrowało się ponad 600 psychoterapeutów i psychologów. Przewinęło się przez nasz system już dobrych kilka tysięcy pacjentów, 10 tysięcy odbytych wizyt. Też w pewnym momencie ta nasza atrakcja już zainteresowała poważniejszych inwestorów i dotychczas zebraliśmy około 600 tysięcy euro finansowania, co pozwoliło nam zwiększyć zatrudnienie, pozwoliło nam też rozbudować ten produkt, tak jak mówiłem, o kolejne funkcjonalności. No i teraz jest na pokładzie 11 osób, cały czas rośniemy. I moja rola jako przedsiębiorcy też się zmieniła w trakcie tego czasu i właśnie do tego teraz chcę przejść, czyli kolejnego początku, który mniej więcej zaczął się na początku tego roku, gdzie trochę już mogliśmy odetchnąć, trochę się okazało, że faktycznie coś w tym jest, co robimy i że mamy już zaufanie naszych klientów i naszych inwestorów. No i w 2021 roku ja już musiałem się postawić trochę inną rolę, czyli CTO rosnącego zespołu, gdzie już nie mogę poświęcać tyle czasu na kodowanie. Bardziej moja praca skupia się na tym, żeby cały produkt się rozwijał. Co to znaczy? To znaczy, że jestem jednocześnie odpowiedzialny za to, żeby koordynować pracę designerów, żeby zbierać wymagania od moich wspólników biznesowych, żeby też dostarczać im odpowiednie dane, których oni potrzebują, żeby podejmować prawidłowe decyzje. No i żeby wdrażać w skończonym czasie te funkcjonalności, które my tutaj potrzebujemy robić, żeby przeskakiwać kolejne szczeble. W tym momencie też ja jestem odpowiedzialny za to, żeby dokładnie zdefiniować, jak w kolejnych krokach my się powinniśmy zachować jako zespół deweloperski, to znaczy kogo my potrzebujemy teraz zatrudnić, ile to będzie kosztowało, na kiedy to potrzebujemy, no bo my potrzebujemy tego na przykład po to, żeby planować kolejne rundy finansowania, planować nasze wydatki, więc to już nie jest taka rola dewelopera, to się stała w tym momencie rola bardziej menedżerska, bardziej takie planowanie pracy, planowanie strategiczne. No i ważną sprawą też jest to, że automatyzujemy dużo procesów, bo dotychczas, kiedy każdy robił wszystko w naszej firmie, no to w zasadzie my nie wiedzieliśmy, na czym spędzamy najwięcej czasu i bardzo dużo takich operacji, które wykonywaliśmy, było w zasadzie zbędnych, bo po prostu dużo rzeczy można było zautomatyzować, ale nigdy nie było na to czasu. A teraz moja rola też polega na tym, żeby właśnie znajdować takie punkty, w których wykonujemy niepotrzebną pracę, wydajemy na to pieniądze i żeby to automatyzować, żeby to się działo samo, no bo to są proste czynności, których ludzie też nie lubią wykonywać.
I tutaj mam taką ciekawą anegdotkę, bo w pewnym momencie, kiedy my rozwijaliśmy się, kiedy jeszcze było nas mało, to zatrudniliśmy takiego jednego specjalistę w swoim fachu i on nam powiedział, że po pewnym czasie, że on tutaj nie przyszedł być czyjąś sekretarką. No ale prawda jest taka, że na początku, robiąc własny startup, no trzeba być własną sekretarką, bo po prostu nie ma kto tego za ciebie zrobić. No i z tym to się wiązało też na początku i no teraz my już planując kolejne zatrudnienia, planując kolejne etaty, możemy sobie zaplanować, jakie procesy możemy delegować, jakie procesy możemy zautomatyzować, po to, żeby też jak najlepiej wykorzystywać własny ograniczony czas, nasze środki, które też są ograniczone, bo jednak w startupie, który rozwija się tak jak nasz, jednak też istnieje takie pojęcie runwayu, czyli ile miesięcy my możemy jeszcze na tej naszej kupce pieniędzy, którą dostaliśmy od inwestorów, ile możemy jeszcze pracować. No i wtedy planujemy to, ile jesteśmy w stanie realnie wykonać i jakie potrzebujemy mieć wyniki, żeby dojść do tej kolejnej rundy finansowania. Więc to jest w tym momencie bardzo ważne dla nas, żeby to optymalizować. Najlepiej przy pomocy oprogramowania. No, ale z drugiej strony to też się przekłada na stan, w którym jesteśmy obecnie, przekłada się też na większy work-life balance. Ja na przykład mogę się pochwalić, że w zeszłym tygodniu wróciłem z pierwszego od 2 lat urlopu, trochę dłuższego za granicą, więc bardzo mnie to cieszy, bo też mam coraz większe oparcie w moim zespole i ludzie, z którymi pracuję, coraz bardziej przejmują taką samodzielność w pracy i jako lider zespołu bardzo było to dla mnie ważne, bo jednak jak ktoś przychodzi pracować w startupie, niezależnie w jakiej roli, to powinien się nastawić na to, że on tam będzie rozwiązywać problemy, będzie robić jakiś rezultat, a nie będzie wykonywać zadania. I to jest bardzo ważna rola, bardzo ważna różnica, którą należy sobie w głowie zainstalować, jeżeli chcecie czy to robić własny startup, czy pracować w startupie, no bo jednak to jest bardzo duże wsparcie i kolejne osoby, które my zatrudniamy po to, żeby oni z nas zdejmowali problemy, rozwiązywali za nas problemy, za to im płacimy, za to też dajemy im udziały w naszej firmie, bo po prostu pod tego potrzebujemy, żeby dalej rosnąć. No i tak podsumowując, to mój overnight success, jeżeli możemy tak to nazwać, no nie trwał na pewno jednej nocy, tylko około 6 lat, bo po drodze pracowałem w startupach, rozkręcałem własne projekty po godzinach, rozkręcałem własny startup, po to, żeby dotrzeć do momentu, w którym teraz jestem, gdzie wydaje mi się, przynajmniej z mojej perspektywy, że w końcu mam dużą satysfakcję z tego, co robię i tak też mi się wydaje, że dokładnie tego chciałem, tu chciałem się znaleźć, gdzie teraz jestem. No i na koniec odpowiem, czy warto pójść na swoje. Jak to wygląda z mojej perspektywy. Bo ja w tym momencie codziennie uczę się czegoś nowego, codziennie mam do rozwiązania takie problemy, które są trudne, ale jednak z właściwym zespołem jesteśmy w stanie przeskakiwać te kolejne szczebelki i jesteśmy w stanie się rozwijać. Ważne dla mnie też jest to, że znalazłem taki projekt, w którym ja mogę realizować jakąś misję, który przynosi realną wartość dla ludzi, który naprawdę może coś zmienić w świecie. No i bardzo fajnie jest to, że my jesteśmy w stanie z tego zrobić firmę, która się rozwija, która zaczyna mieć płacących klientów, więc to też jest dla mnie bardzo ważne. Kiedy zaczynałem pracę w IT, nie zdawałem sobie sprawy, że w ciągu tych kilku lat będę w stanie przejść do takiej roli. To jednak wydaje mi się, że umożliwiło mi praca w projektach, w jakich brałem udział, umożliwiła mi skrócenie tej drogi do tej roli, w której teraz jestem, też bez jakichś zbędnych, jakby to powiedzieć, bez zbędnego zatrzymywania się w miejscach, których byłbym niezadowolony, w którym może czułbym się, że moje ambicje są nie wspierane. Więc to było dla mnie ważne. Ważne też jest to dla wielu ludzi, no też dla każdego, który robi biznes, jest to, żeby na tym zarobić, więc praca w startupach no to jest jedna z możliwości tego, żeby za swoją ciężką pracę dostać bardzo dobre wynagrodzenie na końcu, no bo po prostu mając udziały w firmie, i firmę, która rośnie bardzo szybko, no te udziały też rosną na wartości, więc to jest na pewno też ważna część tego.
No i pracując w takim startupie jak Therapify, no ja mam możliwość rozwijać się razem z branżą, która jeszcze 5 lat temu nie istniała, jeszcze 2 lata temu była traktowana z przymrużeniem oka, a teraz coraz głośniej się o tym mówi, że w zasadzie każdy powinien mieć dostęp do opieki zdrowia psychicznego online i to będzie się tylko rozwijało i to będzie na pewno jedna z takich gorących branż jeszcze przez wiele lat i fajnie jest być w środku tego, fajnie jest to tworzyć, bo to jest taka umiejętność, która myślę, że bardzo będzie mi przydatna, nawet jeżeli będę otwierać kolejne projekty, będę miał możliwość zastosowania tej wiedzy dalej i ona będzie aktualna jeszcze przez dłuższy czas. No, wady tutaj są też dosyć istotne, bo jednak na starcie jest to bardzo duża inwestycja czasu i energii. Żeby zrobić to w taki sposób, jak my to robiliśmy, no trzeba się przygotować na to, że przynajmniej 2 lata będziecie zarabiać dużo mniej niż właśnie koledzy, którzy pracują na etacie, że będziecie poświęcać na to dużo więcej czasu, na pewno będą z tego powodu pewne kłopoty w waszym życiu prywatnym. No i po prostu musicie sobie odpowiedzieć, czy to jest dla was, bo to nie jest dla każdego i to jest w porządku. No i dobrze też się przekonać o tym, tak jak ja to lubię, czyli tak stopniowo wkładając stopę do wody, żeby sprawdzić, czy na pewno to jest dla was. Ja też tak to robiłem, planując to, w jakich projektach chcę pracować. No bo nie jestem takim typem, który tak się rzuca na główkę w jakiś projekt, tylko chciałem najpierw to sprawdzić, czy to jest dla mnie. No i okazało się, że tak, więc też polecam. No i prawda jest taka, że większość startupów upada. My też kilkukrotnie w trakcie naszego rozwoju byliśmy na granicy bankructwa. No i to jest coś, co przez pierwsze lata bardzo mocno towarzyszy tej pracy i trzeba się z tym liczyć, że po prostu to się nie uda, bo jednak mówi się tam co 10., co 100 startup upada. No i to jest prawda, bo większość z tych projektów, które zaczynały, kiedy my zaczynaliśmy, no już nie istnieje. Wielu funderów po prostu znalazło inne zajęcia, skończyły się pieniądze albo skończyła się ochota na to, żeby to robić, zaczęły się inne zobowiązania. No i taka jest tego rzeczywistość. Prawda też jest taka, że rozpoczynałem od początku, czyli wiedza, którą ja wniosłem do Therapify, kiedy zaczynaliśmy, była stosunkowo niewielka, patrząc z perspektywy czasu. Bardzo dużo rzeczy się musiałem nauczyć po drodze, bardzo wiele razy rozpoczynałem naukę różnych rzeczy, które mnie spotykały i tak to jest też była taka lekcja pokory, bo okazało się, że tak naprawdę to ja zbyt wiele nie wiedziałem. Zresztą za każdym razem, kiedy ja zmieniałem projekt, to się okazywało, że jeszcze bardzo dużo mam do nauczenia się. Więc jeżeli ktoś chce na przykład bardzo szybko stać się uznanym ekspertem w swojej dziedzinie, no to chyba lepiej jednak jest trzymać się jednego kursu i go nie zmieniać tak często jak ja, no bo to jednak się wiąże z nowymi początkami i to są zawsze to też jest dużo stresu i dużo wyrzeczeń. No i jest to ryzyko finansowe. No w naszej branży IT jednak o pieniądzach mówi się dużo, też te zarobki potrafią być wysokie, potrafią dużo przewyższać to, co można dostać w innych branżach. No i niestety to na parę lat przynajmniej trzeba sobie trzeba się tego po prostu wyrzec. Taka jest prawda no i trzeba liczyć na to, że nagroda na końcu będzie wynagradzała to, co tutaj poświęciliśmy. No i co? Dziękuję. Dziękuję bardzo, Janku. Czy są jakieś pytania? Zachęcam do pytań. Mamy 3 listy. O. Z perspektywy czasu, jak tak patrzysz, to ile chciałbyś mieć pieniędzy na start? Jakbym tak na przykład ja chciała coś takiego zrobić, to ile potrzebuję mieć, pomijając inflację, żeby to rozkręcić? Bo teraz mówisz o 600 tysiącach euro, Tak. mówiłeś, natomiast tak jakbyś zaczynał, to wtedy ile trzeba mieć?
To jest też trudne pytanie, bo jak jest za dużo, to też trudno jest się tak ograniczyć z wydatkami. I na przykład startupy, które uzyskują bardzo duże finansowanie, też bardzo często popadają w taką pułapkę, że nagle zatrudniają bardzo dużo deweloperów, bardzo dużo marketingowców, bardzo dużo sprzedażowców i w ogóle wydają mnóstwo pieniędzy na różnego rodzaju działania, które potem się okazują, że na przykład produkt, który tworzą, w ogóle nie trafia do użytkowników i oni przepalili bardzo dużo pieniędzy na działania, które w ogóle nie miały sensu się powieść, więc tak na start to nie powiedziałbym, że chciałbym mieć miliony, bo jednak to, że my pracowaliśmy na ograniczonych środkach, to sprawiło, że my nauczyliśmy się jak być oszczędni, jak dobierać rzeczy, które robimy do tego, żeby miały jak największy impact. Więc na pewno fajnie by było, gdybym w trakcie tego całego procesu miał zawsze taką stabilność finansową, coś w rodzaju takiej poduszki, może nawet takiego pasywnego dochodu, który po prostu wiedziałbym, że może mnie utrzymać przez jakiś czas, zanim ja w ogóle wyjdę na swoje. Więc bardziej w tą stronę bym powiedział, no bo jednak tego mi chyba brakowało, takiej pewności, że co by się nie wydarzyło, to jednak na koniec będę na pewno miał do garnka włożyć. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Okej, już idę. Hej, no to miałem pytanie takie dotyczące pozyskiwania finansów i w zasadzie kiedy jest ta granica, że wasz startup, wasza firma jest jeszcze wasza, a gdzie ona się rozmywa i tak naprawdę kolejna runda finansowania sprawia, że wasz startup już nie jest wasz, tylko fundusze inwestycyjne lub jakiś angel inwestor was może przejąć, bo no, ma większość udziałów, no nie? Tak. Jak ciężko jest w zasadzie chyba wyjść na swoje, że tak powiem, i utrzymać ten startup przy sobie? To jest dobre pytanie, bo to też dotyka trochę tematyki tego, jak kiedyś inwestowano w startupy, a jaka teraz jest tego szkoła, bo dotychczas szkoła była taka, że przychodzi taki inwestor, który znajduje takiego zdesperowanego założyciela startupu i mówi mu tak: ty mi dasz 70%, a ja ci dam tam 100 000 udziałów, nie? I to było bardzo powszechne, to się dalej zdarza w branży, ale od tego się teraz odchodzi i mądrzy inwestorzy już wiedzą, że nie mogą za dużo zabrać temu funderowi, bo on po prostu traci motywację. A chodzi o to, żeby tego fundera utrzymać przy projekcie, żeby on cały czas tym swoim entuzjazmem, tym zaangażowaniem pchał ten projekt do przodu, bo nikt tego tak nie zrobi. Dobrze, jak ktoś, kto ma ten pomysł, kto wierzy w niego, kto ma tą energię, bo jeżeli taki fundusz by przejął od razu większość udziałów w tej firmie, no to założyciel traci motywację i przestaje się w to tak angażować, zaczyna jakichś nowych projektów szukać, czegoś, co bardziej go będzie satysfakcjonowało, więc odpowiadając na pytanie, jest taka w miarę ustalona w miarę ustalone kwoty, jakie tam jakie można oddawać na kolejnych rundach finansowania, żeby to jeszcze wyglądało sensownie, bo pojęcie jest takie: inwestowalność spółki. Bo jeżeli spółka na początkowym etapie rozwoju odda zbyt dużo procent, to na przykład kolejny inwestor, który wchodzi do tej spółki, już może się przed tym wzbraniać, bo on wie, że ci założyciele stracili kontrolę i prawdopodobnie już im przestanie zależeć. Więc to, o czym mówimy, to jest to, że należy utrzymywać tą inwestowalność spółki i mądrzy inwestorzy o tym wiedzą. Okej, mamy jeszcze czas na ostatnie pytanie, jeżeli jest jakieś. W porządku. W takim razie zrobimy 5 minut przerwy i przejdziemy do kolejnej prezentacji. Jeszcze raz proszę o gromkie oklaski dla Janka. Dziękuję bardzo.